Witam dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować mój ostatni zakup w Temu. Co to za zakup? Jest to skrzynka przyłączeniowa, elektryczna, zewnętrzna. Po co to kupiłem? Zapewne każdy z Was dekoruje tarasy, balkony na święta Bożego Narodzenia, albo ma jakieś elektryczne rzeczy w ogródku, które chce na stałe przyłączyć, nie wiem, jakieś lampki. Zawsze używałem przedłużaczy i rozgałęźników, które obijałem workami foliowymi, reklamówkami, żeby nie przenikała tam wilgoć, żeby nie było zwarcia. Teraz postanowiłem to zmienić i kupiłem taką wodoszczelną skrzynkę do przyłączeń elektrycznych. Jak to wygląda? Jest taka dość duża. Wybrałem największą skrzynkę. Dlaczego największy? Dlatego, że przy podłączaniu tych światełek bożonarodzeniowych na zewnętrznych są różne rodzaje wtyczek, takie długie wtyczki. Zaraz pokażę, dlaczego to jest ważne. Albo jeżeli mamy LEDowe, to ta wtyczka też jest duża, a w tych mniejszych skrzynkach mogą się nie mieścić. Więc zobaczmy, jaki ma to wymiar. To jest 32, około 32 cm długości, 21 szerokości i 12 wysokości. Dlaczego to jest ważne, to pokażę w następnym w trakcie trwania filmu, w następnym fragmencie. Teraz zobaczymy, co my tu mamy. Skrzynka jest taka masywna, nie jest ciężka. Otwiera się ją w ten sposób, takimi klamerkami, i po otwarciu co my mamy? No tutaj mamy taką rynienkę, ale najważniejsze, że właściwie tu nie ma uszczelki. Widzę, że tu nie ma uszczelki, a wydawało mi się, że jest. Nie ma uszczelki, tylko jest takie wejście na rąbek, które to uszczelni. Czyli na przykład już widzę, że nie będzie można jej kłaść do góry nogami, bo może naciec woda. A jeżeli będzie w takim układzie, to ta woda z boku ścieknie. Co tu jeszcze widzimy? Za to uszczelki gumowe są na wejściu kabli. Tu jest guma, tu jest guma, tu jest tak całkowicie szczelne. Teraz zobaczmy, jak to działa. Mam przykładowy przedłużacz, którym będę chciał podłączyć te ogrodowe lampki. Czyli tu jest też, to właśnie nie jest uszczelka, tylko takie blokujące kable, żeby nie można było wyciągnąć, żeby było trudno wyciągnąć. I tutaj przyjdzie nam ta uszczelka. Nie wiem, po co ten drugi otwór, bo tu są wyjściowe. I teraz zobaczcie, dlaczego było ważne, żeby była maksymalnie długa, bo jeżeli to włożymy, nam się, proszę, mieści ten przewód też się mieści. Mieszczą się bez problemu. I teraz wyjście tych kabli jest tutaj. Proszę. Może właśnie to może być schowane. Tu jest jeden kabelek. Tu będzie drugi. Jeszcze podłączmy może jeszcze inną wtyczkę. Podłączmy tą. Hop. Jest podłączona. I też tutaj mamy wyjście. Tu mamy wyjście. O, musi być mniej więcej równo. I teraz to wszystko przykrywamy naszym, akurat zakurzyło się trochę. Dobrze, tu musimy obrócić, żeby to dobrze zamknąć. O, ten kabel ma wyjść tu, ten tu i proszę
Tu są te uszczelki gumowe, o których mówiłem, że nie nacieknie woda do środka i zamykamy tymi klamerkami. Raz. I tutaj też raz. I oto mamy szczelne z uszczelkami połączenie wodoszczelne kabli zewnętrznych. Wejście jest jedno przedłużacza, ale można ewentualnie 2 przedłużacze tym otworem wprowadzić, albo tu są raz, 2, 3, 4, 5 wyjść. Tak, otwórzmy to. OK. No, ewentualnie możemy tutaj jeszcze umieścić drugi przedłużacz zwykły. Możemy mieć dużą ilość gniazdek. Uważam, że to jest dla mnie bardzo dobry zakup. Przyda się na Boże Narodzenie. OK, ale żeby to spełniało swoją rolę, potrzebna jest jeszcze jedna rzecz, którą Wam zaraz pokażę, czyli to. Dokładnie to jest gniazdko zewnętrzne. Czyli tam mieliśmy skrzynkę na rozgałęźniki już poza mieszkaniem, na tarasie czy w ogrodzie, ale potrzebujemy też takie gniazdko, które będzie wodoszczelne i do którego będziemy mogli podłączyć tą skrzynkę, które wygląda w ten sposób. Ale o tym gniazdku opowiem Wam w następnym filmie. Na dzisiaj dziękuję.